Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy materiał. Jest to odkurzacz Dreamy X40 Ultra Complete. Będziemy otwierać paczkę, widzicie, jeszcze nie otwarta. Pokażę Wam wszystko dokładnie, co jest w środku, co znajduje się w komplecie oraz co możemy dokupić. Jest to dosyć istotna rzecz. A potem zrecenzujemy odkurzacz w moich warunkach. Dodam jeszcze, że wymienia mój drugi odkurzacz, jaki zakupiłem. Jest to Roborock S5. Mam go już od 2017 roku, czyli 7 lat już mi posłużył bez żadnego problemu. Czy Dreamy również będzie tak długo mi służył? Będę z niego tak zadowolony jak z mojego dotychczasowego robota? To się okaże. Zapraszam Was na ten materiał. SmartTube wita. Rozważ subskrypcję. Zaczynamy. Dzisiejszy materiał zaczniemy troszeczkę inaczej, bo nie będzie najpierw oglądania kartonu, opowiadania o produkcie, co tam zasłyszałem, czy też unboxingu, tylko przejdziemy od razu do opisu produktu, o moich wrażeniach, jak się sprawuje i sam unboxing i troszeczkę mojego gadania o odkurzaczu, dlaczego ten i takie inne rzeczy będą później, tak żeby osoby, które są jednak zainteresowane, czy warto kupić, czy nie, miały od razu po prostu podgląd do tego. Wiesz, że są sekcje, można szybko przejść do tego, ale wydaje mi się, że jednak najważniejsze jest to, czy warto wydać tyle forsy na taki odkurzacz. Więc zaczynajmy. Jest to odkurzacz X40 Ultra. Zakupiłem go w cenie około 5000 złotych. Wydaje mi się, że kosztowało może trochę więcej, ale dodawali w gratisie prostownicę od Dream na akumulator. No nie wiem, czy ona była warta te 600 zł w tym, bo taka była jej cena w sklepie. Wydaje mi się, że to raczej taki trochę zabawkowa prostownica. Może jak ktoś ma jakoś tam delikatne włosy, to potrafi wyprostować. Ale przejdźmy do odkurzacza. Jeżeli chcecie link do najlepszej oferty, jaką teraz możecie znaleźć, to w opisie zostawiam. I w czasie, gdy ja szukałem odkurzacza, był to najwyższy model, jaki znalazłem, jeśli chodzi o Dreamy. Ma on sporo nowości, które inne odkurzacze poprzednie nie miały, ale też może się odznaczać od konkurencji. No konkurencja oczywiście wie, co inni robią, więc też się stara to wszystko ładować do swoich odkurzaczy, ale tutaj naprawdę jest dosyć dużo ciekawych rzeczy i odkurzacz sprawuje się prawie idealnie. Przejdźmy od razu może do odkurzacza. Teraz nie wiem, czy to słychać w telefonie, ale jest włączone suszenie, które mam nastawione na gorącym ciepłem przez 3 godziny po mopowaniu. I odkurzacz właśnie dzisiaj mopował i odkurzał, a potem mopował. Będę później przechodził przez opcje, jakie są w tym odkurzaczu, ale wyjmę odkurzacz i przerwiemy te suszenie. Po wyjęciu odkurzacza suszenie od razu się przerywa, więc wszystko jest w porządku. Okej. Chyba od razu odkurzacz chciał wjechać z powrotem do bazy, ale jak już wyciągnąłem robota, to Wam powiem wszystko, co tu jest. Więc może wyjmę ze statywu telefon. Więc jeśli chodzi o odkurzacz, mamy kamerkę, która jest AI, jak już widzicie ten napis. I ona faktycznie potrafi rozpoznawać obiekty i to nie jest tak, że ona wszystko super rozpoznaje, wiadomo co jest, ale na mapie pojawiają się te obiekty, jak on zaczyna jeździć i na przykład pokazuje się, że coś tu jest, nie wiem, kabel, jakiś tam fotel, krzesło i takie rzeczy, więc takie rzeczy coś tam rozpoznaje. Nie jest to jakieś super idealne, ale coś działa. Tutaj mi też jest również latarka, czyli jak odkurzacz będzie wjeżdżał w jakieś ciemne miejsca albo jeździ po ciemku, no to tą latarkę włącza i dzięki temu po prostu widzi lepiej to, co się znajduje na podłodze. I mam nadzieję, że nawet byłaby jakieś fekalie leżały od na przykład psa, no to po prostu to ominie. Jeśli chodzi o wieżyczkę, no to wieżyczka troszeczkę się rusza, ale to nie jest ta, która się chowa. Jeszcze są takie odkurzacze, nie wiem czy to była prawda, ale widziałem na AliExpress też z Dreamy taką, która się jeszcze wieżyczka chowała, czyli że mamy niskie, tutaj chyba 10 cm to jest pod
wysokość tego odkurzacza, więc no też jest, no jest mało, można powiedzieć, że standardowo, ale są takie, jeszcze wydaje mi się, że taka była wersja Dreamy, która potrafiła schować tą jeszcze wieżyczkę. To było, nie wiem, czy to nie było Ultra Pro, nie wiem, jakie tam nazwy myślałem, ale była taka jeszcze dostępna. Takiej w Polsce nie widziałem i to dobra. No i tutaj oczywiście są te czujniki dookoła. Z tyłu mamy tutaj ładowanie. Tu z tyłu mamy podłączenie do, można powiedzieć, takiej rureczki, która jak się to wpina, potem zaczyna pobierać wodę i z detergentem. Z tego co rozumiem. Tu mamy klapkę, dzięki której możemy wyrzucać brud. Czyli jeżeli odkurzacz skończy swoje czyszczenie, no to wraca do bazy i po prostu cały brud ze środka leci sobie tutaj do pojemnika, który jest w tej stacji z tyłu. I to by było tyle stąd. Jeśli chodzi o środek, no to ja jak na początku ten odkurzacz dostałem, no to się zdziwiłem, że pojemnik na brudy jest takie małe. Więc no nie zdziwcie się, nie jest to duże super, więc ale się nie obawiajcie, ponieważ jak odkurzacz będzie pełny, to on sam wróci i po prostu się opróżni i pojedzie dalej sprzątać, więc to też nie jest żaden problem. I to by było to. Jeśli chodzi o tutaj najważniejsze przy odkurzaczu. No odkurzacz ma ten swój bumper, ale potrafi czasami walnąć różne rzeczy. Ja na przykład mam takie nóżki od stołu, to wam pokażę. Coś takiego od stolika i on tutaj czasami próbuje to wjeżdżać i coś tym potrafi bąknąć. No i druga rzecz, jaka ma problemy czasami, to jest takie płaskie. One to ma może, nie wiem, z 1,5 cm, coś takiego i często odkurzacz, mój stary również to robił, ale ten też po prostu próbuje na to wjechać, na przykład wjedzie jednym kołem, coś tam się zaczepi i wróci, ale jako jedyny odkurzacz potrafi to przejechać, czyli taką wysokość potrafi przejechać i po prostu sobie tam dalej pojechać, ale jest to bardzo głośne, więc nieprzyjemne dla ucha, ale się nie zacina, nie? Więc tutaj jeśli chodzi o takie coś, to się nie zaciął na tym. No i jesteśmy z powrotem przy odkurzaczu i jeśli chodzi tutaj dalej o odkurzacz, to ja go odwrócę i proszę, tak, te padziki obracają się do środka i no, wydaje mi się, że już są dosyć suche i nie wiem, czy brudne. No nie, raczej wydaje mi się czyste. Ten może tutaj w środku coś jest może lekko, ale jak widzicie jest to czyste. No i tutaj może trochę mniej przyjemne dla oka, ale jeśli chodzi o tak, przednie kółeczko łatwo można wyciągnąć. No może nie łatwo palcem, ale nie wiem, śrubokręcikiem można sobie podważyć i wyciągnąć. Chyba że ktoś ma twarde paznokcie, to może da radę to wyciągnąć i usunąć włosy. Tutaj serwisowanie tego jest troszeczkę bardziej kłopotliwe, bo mam odkurzacz Xiaomi 1, jakiś tam, nie S5, S5 też mam, ale to jest inna wersja. No tutaj jest po prostu to wyciągane i można łatwo włosy sobie wyciągnąć. Jeśli chodzi o tą szczotkę, no to ta szczotka też ma swoje, można powiedzieć, ukryte funkcje, ale nie, wydaje mi się, że nie działa to super. I ja teraz to ściągnę, no nie jest to przyjemne, ale no mówię wam jak jest. Więc te włosy, podobno szczotka jest tak zaprojektowana, czegoś się wplątało. Ta szczotka jest tak zaprojektowana, że włosy wszystkie schodzą na boki. I to jest prawda. Włosy też schodzą na boki dosyć, można powiedzieć, mocno, ale większość z nich raczej zaplątuje się na środku, schodzi do środka i po prostu się robi wielkie owinięcie wokół szczotki. Ja mam na przykład inne szczotki w tych moich dwóch pozostałych odkurzaczach. Jest to oczywiście S5, bardzo super. No i ten jeden odkurzacz, który akurat nie pamiętam jaki był model, ale tam wszystko owija się, no na całej szczotce się owija. I tutaj jest to troszeczkę lepsze. No ale nadal można powiedzieć, że czyszczenie tej szczoty, rolki jest o wiele prostsze, bo co robimy? Te włosy możemy usunąć po prostu przecinając je i wyciągamy, a wyciągając całą rolkę i tego właśnie, no niestety nie ma we wszystkich odkurzaczach, no moim jednym wydaje mi się, że jest tylko jedna strona wysuwana troszeczkę, ale ta końcówka sama, o ta, ale nie całość. Tutaj właśnie jest to zrobione tak, że włosy mają schodzić, ty potem sobie wyciągasz to, widzicie, włosy jedną ręką to robię, drugą trzymam, ale podam radę. O, i mamy czyste. I teraz można to z powrotem wsadzić i drugą stronę tak samo. I wyciągamy włosy i mamy.
No i elegancko boki wyczyściliśmy. No tutaj trzeba najlepiej to uciąć albo ściągnąć tak jak ja i zobaczcie, czysta szczotka, nie ma żadnych włosów i o to chodziło. W innych ja się męczę, nożyczkami przecinam i jest naprawdę problematycznie, więc jeśli chodzi o to, o utrzymywanie czystości z rolką jest po prostu super. I w dalszej części materiału będę Wam mówił o takiej specjalnej rolce do tego odkurzacza, która ma zęby, takie ostre, więc jak włos się zawija, to jest on po prostu przecinany i spada wszystko do środka. Ja mówię tam, bo jednak nagrywałem to jakoś na początku, jak otwierałem faktycznie pierwszy raz, więc tam mówię, że ja tą szczotkę kupię, bo super szczotka. Ale no póki co jeszcze nie kupiłem, ona chyba kosztuje, nie wiem, 100 czy 200 zł, więc też nie jest jakaś taka super tania, może bardziej chyba po 200, więc chciałem zobaczyć, jak to funkcjonuje i no nie jest to urządzenie, które po prostu nie jest to szczotka ta, że nie potrzebuje żadnego czyszczenia, no jest to czyszczenie, ale może do testów kupię tą faktycznie tą inną rolkę z tymi szczotkę z tymi ostrzami i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowała. No i tu co? No koła tutaj też jakoś mi nic nie zawijało. Jeśli chodzi o te pady, no to łatwo je wyciągać można. No, wyciągnięto podkładkę, nie podkładki. Głupoty gada. No tak, no i to łatwo wyciągamy. Tu widać, że jest magnesik i to wszystko dobrze działa. I tutaj, jakie fajne są jeszcze rzeczy, patrząc na od spodu, no to ta szczotka potrafi się wysunąć. Akurat nie mogę jej tu wysunąć, ale ona jest wysuwana. Dojeżdża do krawędzi, to szczotka też się wysuwa wtedy. Jest ta kamera, która, wydaje mi się, że kamera, albo może ten sam lidar wie, że jest przy krawędzi i zaczyna wtedy wyciągać tą szczotkę. To też może pokażę na filmie, jak będzie odkurzał. I szczotka wtedy przy brzegach wszystko sobie ładnie zawija do środka pod nasz główną szczotę. Tu jeszcze przy tej bocznej szczotce można wspomnieć, że ta szczotka się opuszcza i podnosi i na przykład, nie wiem, gdy odkurzacz przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego, no to wtedy ta szczotka jest podnoszona do góry, nie tylko wysuwana, ale właśnie opuszczana i podnoszona. I to samo się dzieje z mopem. Mop też jest wysuwany w bok, tu widać, że ten mop no, bo tutaj to jest akurat zamknięte, tu jest otwarte i ten mop też się wysuwa i też potrafi przy krawędzi ładnie obmyć. Opcja, którą miałam akurat włączoną, jest takie coś, że można powiedzieć, że on ma jeszcze ładnie doczyszczać przy nogach, na przykład krzesła, stołów i też to jest włączone i jak on widzi wtedy na swojej kamerce, że to jest jakaś noga od stołu, od krzesła, no to on też tego mopa wysuwa i domywa przy tej nodze. Mopy na przykład przy przyjeździe do innego pomieszczenia, wtedy mopy też są podnoszone, ale również można taką opcję włączyć, wydaje mi się, że to można włączyć, że jeżeli wjeżdża odkurzacz na dywan, to wtedy te mopy też są podnoszone. I to dosyć wysoko, bo ponad chyba 1 cm, 1,2 cm. Przy czyszczeniu mopa warto jeszcze wspomnieć o jednej funkcji, którą ma tutaj stacja drukująca. Woda, która wypływa z czyszczonych mopów, jest analizowana pod kątem zabrudzenia i jeżeli jest brudna, no to wtedy mopy są dłużej czyszczone, jest więcej zużywanej wody i tu mogę to potwierdzić, bo właśnie zdziwiłem się, że jak miałem te pierwsze mycia, no to pojemnik na brudną wodę szybko się zapełniał. Teraz tej wody było bardzo mało i się zastanawiałem, dlaczego tej wody jest tak mało teraz w porównaniu do tych pierwszych myć podłogi i okazało się właśnie, że jest ta funkcja, więc widać, że ona działa i jest to kolejna rzecz, która wpływa na to, że te mopy po prostu dobrze myją. No i to, że na przykład mam ustawienia, że po umyciu 10 m2 odkurzacz wraca, jak myje podłogę, to wraca i te mopy również oczyszcza. I to by było, jeśli chodzi o odkurzacz, tutaj wszystko. I jeśli chodzi o stację, to Wam już pokazuję. No to stacja jest już trochę brudna, co widzicie. Tutaj jakiś brud, tu brud i no troszeczkę się to zabrudziło. Jeszcze ani razu tego nie czyściłem. Do tego mamy taką szczotę włochatą, możemy sobie wtedy to przyczyścić i będzie mniej tego brudu. Ja żadną ściereczką nic nie czyściłem, no pewnie trzeba by to zrobić. Ale teraz tutaj w środku. Tu mamy
parę padów. Widzicie, ta rolka tutaj obraca te od spodu. Te pady sobie tu wjeżdżają. To od spodu je tryska wodą i czyści. Ale tutaj taki może mankament lekki, że ja słyszę czasami jak tak pisz, tak taki metaliczny potrafi być głos, który wskazuje na to, że tam coś, nie wiem, może trzeba byłoby popsikać, żeby się lepiej obracało, ale po prostu coś tam zaczyna piszczeć. Może po jakimś czasie przestaje, no ale piszczy. O, tutaj widzicie, że jest brud. To jest właśnie ten tył, przez który tył odkurzacza podchodzi pod to i jest wysysany brud. Więc to wszystko tutaj z tyłu idzie, też jest brudu trochę. Zakładam, że tutaj trochę wody może spływać i jest potem brudna woda stąd wysysana do zbiornika z brudną wodą. I tak tutaj to się ma. Ja mam dogłębne czyszczenie tych padów, więc te pady naprawdę są czyste, nie śmierdzą, potem się ładnie wysuszą, też nie śmierdzą z teklizną jak w tych innych, bez tego suszenia odkurzaczach, dlatego na przykład nie używałem nigdy mycia podłóg w odkurzaczach, bo po prostu śmierdziało potem. Tutaj od spodu chwytamy, wyciągamy i mamy dostęp do pojemnika z brutem. Tu mamy jakieś 3 litry coś tam, tu jest pojemnik z detergentem. Ja tu miałem wersję Complete i był chyba, nie wiem, litr czy ileś tam tego płynu, więc wlałem raz i jeszcze to mam, a minęło dosyć już sporo czasu, było chyba 4 miesiące użytkowania albo już więcej. I tutaj to wszystko od góry. I dochodzimy do góry. I teraz jeśli chodzi o górę, no to tutaj mamy pojemnik z czystą wodą i tu jest, wydaje mi się, kolejny troszeczkę słabszy mankament, ale to jest naturalne, więc jeśli chodzi o środek, no to ja wlewałem sobie przefiltrowaną wodę odkamienioną, ale i tak po prostu tworzy się trochę nie pleśni czy glonów na nalot po prostu zielone, więc te pojemniki trzeba co jakiś czas też przymywać. No woda jest to, więc po prostu ma to prawo się tworzyć, coś takiego, więc ta woda czasami troszeczkę brzydko pachnie, więc przydałoby ci się tą wodę wymieniać, wtedy pojemnik też czyścić. No i pojemnik jest naprawdę duży, można sporo tej wody wlać. Jeśli chodzi o wodę brudną, no to pojemnik z brudną wodą to jest dzisiejszego mycia. Na początku naprawdę miałem brudną tą wodę, ale z każdym razem było coraz czyściej. No i teraz za każdym myciem jest ta woda tak samo brudna, ale nie tak jak było na początku bardzo. Ten pojemnik też trzeba najlepiej opróżniać tą wodę po myciu, bo jak tego nie zrobimy, to ta woda też, wydaje mi się, że trochę bardziej będzie śmierdziała, bo ona trochę sprząta, więc tam jest brud, więc więcej tych rzeczy organicznych się tworzy i bardziej to śmierdzi. Ja to sobie przemyłem, tutaj mydełko przemyłem i potem już nic nie śmierdziało, więc tu jestem super zadowolony. I teraz tą wersję z tyłu można podłączyć do bezpośredniego dostępu do wody. Ja tego jeszcze nie mam, ale również też do kanalizacji. Też jakaś jest wkładka, którą można podłączyć i po prostu wtedy woda od razu wypływa do kanalizacji i woda jest pobierana z wodociągów. Ja tego nie mam, no i gdzieś tutaj po prostu sobie stoi, ale jest ok. Nie ma żadnego problemu wlewaniem tej wody, na parę razy mycia starczy i tyle. I co mogę powiedzieć odnośnie tego odkurzacza? Czy 5000 był warty? Wydaje mi się, że 5000 to była troszeczkę taka promocja, nie, dodatek za nowość. Może te 5000 to jest troszeczkę, jest to sporo, ale jeżeli akurat szukamy odkurzacza i kupujemy odkurzacz, o proszę, patrzcie, sam wykrył i pojedzie. Dobra, nie będziemy tutaj męczyć się, gościu. Siadaj sobie tam. I odkurzacz działa naprawdę dobrze. Wyciskanie nadmiaru wody z mopa, proszę. I jeśli chodzi o sam odkurzacz, no to tu wam mogę powiedzieć, że jest ok, jest dobry, czyści dobrze. Mamy tą kamerę, do której możemy się podłączyć. Możemy sobie zrobić podgląd z domu, możemy razem sobie jeździć. Mamy też na ekranie możliwość jeżdżenia tym odkurzaczem z podglądem na żywo. Możemy sterować też flashem, tą latarką, by zaświecić i po prostu mieć takiego, można powiedzieć, domownika w środku domu, który potrafi coś tam, nie wiem, zapali wam światło, jak ten flash, no to jest jasno. I no nie wiem, może sprawdzić, czy macie coś włączone, wyłączone, czy gdzieś wam się światło pali, jak nie macie smart świateł, więc coś tam z tym można zrobić, ale jeśli chodzi o odkurzanie, to zdarza się czasami, jest tam oczywiście chyba 4
różne rodzaje, 4 mocy odkurzania. Ten odkurzacz ma jedno, jak ja chyba patrzyłem w momencie zakupu, to miał największą moc ssania i chyba to było 13 000 PA. Te 13 000 to nie jest tak, że on za każdym razem wam pozwala, bo to jest moc, którą można włączyć ekstra raz przyciskiem i potem w następnym odkurzaniu ta moc już jest obniżana na max, a nie na te turbo. Więc tu możemy sobie to włączać. Ja zazwyczaj włączam sobie tą maksymalną i wtedy to jest odkurzane. I wtedy odkurzacz jest głośniejszy, ale no dobrze też odkurza. No i po takim odkurzaniu wydaje mi się, że no jest naprawdę dobre to odkurzanie i są może jakieś pozostałości, jakimiś tam czasami są pozostałości, jakieś może rzeczy, które gdzieś tam zawinęły, uciekły odkurzaczowi, ale tego naprawdę jest bardzo mało. Jeśli chodzi o mopowanie, jakieś takie strasznie zabrudzone rzeczy, no to on to przemyje, za którymś razem wam to zmyje. Ale no zdarzały mi się jakieś takie plamy większe, które były tak troszeczkę bardziej wsadzone w moje panele i no to nie zeszło, musiałem sam sobie wyskrobać to mocno papierem i wtedy było ok, ale widać od razu różnicę po mopowaniu tego odkurzacza, więc to też działa super. No i nie ma tej glizny, więc tu nic nie trzeba z tym robić, z tymi padami. W mojej wersji dostałem dużo padów, rolkę, boczne, tą główną, więc tutaj miałem tę wersję complete, więc było dosyć sporo rzeczy, więc to też możecie sobie takie coś dokupić, ale czasami jest przecena na jeden rodzaj, który nie ma tych wszystkich dodatków, drugi potem z kolei jest na tej complete, więc wtedy też warto kupić te complete, nie mieć te oryginalne rzeczy. Nie mówię, że te chińskie z AliExpress są pewnie podobnej jakości, no albo nawet może to samo i wiele taniej, no ale jak już macie na przykład obniżoną cenę i w dobrej cenie możecie kupić, to ja już wtedy bym brał ten complete i mieć to już z głowy. No dobra, to wtedy jeśli chodzi o to tutaj mówię, jeśli chodzi o odkurzanie, mopowanie, to już wiecie wszystko. Ja polecam wam ten odkurzacz. Jeżeli kupujecie odkurzacz, to po prostu bierzcie ten odkurzacz, bo naprawdę robi dobrą robotę. Teraz przejdę do unboxingu, więc jeżeli was jeszcze interesuje unboxing, jak to wszystko było zapakowane, co tam jest, to zapraszam i do moich jakichś tam przemyśleń i troszeczkę większego insightu, dlaczego kupiłem akurat ten odkurzacz. Potem następnie po unboxingu będę mówił o szczegółach aplikacji, sterowaniu, jakie jeszcze funkcje ma ten odkurzacz, bo tego jest naprawdę wiele, no i przejście przez tą aplikację może troszeczkę zająć, ale jeżeli chcecie zdecydować, jeśli chcecie być pewni, że chcecie ten odkurzacz, no to wtedy wydaje mi się, że warto przejrzeć też dokładnie, co mamy w aplikacji.